Cześć! W poprzednich odcinkach narysowaliśmy kubek, wyposażyliśmy go w ucho. W czasie pracy poznaliśmy kilka funkcji, takich jak extrude, inset, weld czy bridge. Dzisiaj dodamy powierzchnię cieczy, w naszym przypadku to będzie kawa, a także wygładzimy model przy pomocy modyfikatora TurboSmooth. Zaczynajmy. Jeżeli zastanawialiście się, dlaczego nasz model jest taki kanciasty i czy to zmienimy, to nie martwcie się, tak właśnie będzie. Gdy już zamkniemy geometrię, dodamy modyfikator TurboSmooth, który jest jednym z kilku sposobów zagęszczenia siatki i jej wygładzenia. Ten temat jest na tyle ważny, że poświęcimy mu cały odcinek, omawiając dokładnie wszystkie wygładzające modyfikatory. Zauważ, że modyfikator TurboSmooth został dopisany na górze stosu modyfikatorów. Działa to trochę jak warstwy w Photoshop. W drugim odcinku serii opisałem, jak dodać klawisze skrótów do modyfikatorów. Jeśli nie masz takiego skrótu, wybierz TurboSmooth z rozwijalnej listy modyfikatorów. Mogę wybrać leżący poniżej modyfikator Edit Poly. Na scenie nic się nie zmieniło, a to dlatego, że mamy włączony przycisk Show End Result. Czyli, że niezależnie, który modyfikator mam wybrany, Max wyświetli na scenie efekt działania wszystkich modyfikatorów. Gdy odznaczę ten przycisk, wyświetlanie efektów działania ograniczy się do wybranego modyfikatora. W tym przypadku efekt TurboSmooth nie będzie widoczny. Wybierając poszczególne modyfikatory, wskazuję programowi ostatni, który ma być uwzględniany. Na razie jednak usuńmy TurboSmooth ze stosu modyfikatorów. Kliknijmy na nim prawym przyciskiem myszy i wybierzmy Delete. Pora zająć się górną częścią kubka. Wybierzmy krawędź i znanym już skrótem R przejdźmy do skalowania. Zeskalujmy z Shiftem, wyciągając geometrię. W ten sposób stworzymy krawędź kubeczka. Znowu Shift, tym razem z funkcją Move, czyli klawisz W, i wyciągamy krawędź w dół do wysokości, na jakiej będzie kawa. Przechodzę do widoku front, klikając front na manipulatorze lub skrót F na klawiaturze. Alt X i model staje się półprzezroczysty. Dzięki temu upewniam się, że wnętrze kubka pozostanie wewnątrz kubka. Sprawdzam, czy wysokość kawy jest odpowiednia. Tak. Tym razem to będzie prawie pełny kubek. Ponowne skalowanie R i z Shiftem skaluję krawędź do środka. Wybieram zaznaczenie werteksów. Dla przypomnienia, jeśli nie będę miał wciśniętego klawisza Ctrl, program wybierze mi poprzednio zaznaczone werteksy. Natomiast trzymanie Ctrl podczas przejścia w tryb wyboru werteksów zaznaczy te, które są częścią wcześniejszego zaznaczenia, czyli border. Gdy mam zaznaczone odpowiednie punkty, z menu edycji werteksów wybieram okienko przy Weld, otwierając menu. Jak widzisz, nie wszystkie punkty zostały ze sobą połączone. By to naprawić, zmieniam odległość przy pomocy strzałek. Sprawdzam, czy wszystko się zgadza. I zatwierdzam wybór. Dodajmy trochę szczegółów. Krawędzie prawdziwego kubeczka nie są takie kanciaste, a dodanie modyfikatora TurboSmooth spłaszczyłoby je nienaturalnie. Dlatego dodam zaokrąglenie, które dodatkowo będzie support loopem ustalającym geometrię przy dodawaniu TurboSmooth. Wybieram sobie krawędzie, klikając na jednej dwukrotnie z wciśniętym Ctrl. Z menu Edit Edges wybieram okienko przy przycisku Chamfer. Na środku pojawia się menu, a z krawędziami stało się coś dziwnego. Funkcja Chamfer dzieli geometrię, rozsuwając ją jakby o podaną wartość. W tym przypadku domyślny 1 cm.
To zdecydowanie za dużo i właśnie ta wartość zniekształciła krawędź. Wyzerujmy ją, klikając prawym przyciskiem myszy na strzałkach. Jak widzisz, wszystko wróciło do pozycji porządkowej. Zwiększając powoli wartość odsunięcia funkcji chamfer, dopasowuje ją do modelu. Gdy przypadkowo podczas zmiany parametrów klikniesz gdzieś na pole sceny, zniknie wybór Edge, a tym samym chamfer nie będzie miał na czym działać. Jednak nic straconego, wystarczy, że ponownie wybierzesz krawędzie, na których chcesz zastosować chamfer i gotowe. Funkcja chamfer ma dużo parametrów, o których porozmawiamy dokładnie w kolejnych odcinkach. Na razie dodajmy tylko dodatkowy podział i zatwierdźmy nasz wybór. Tak, teraz kubeczek ma ładne, obłe krawędzie. Zobaczmy, jak geometria będzie się zachowywała po dodaniu modyfikatora TurboSmooth. Krawędzie są idealne, ale coś dziwnego stało się z powierzchnią kawy. Powstał menisk, ale chyba zbyt duży. Dolna część też się zdeformowała. Trzeba to naprawić. Ze stosu modyfikatorów wybieram Edit Poly. Upewniam się, że Show and Result jest wyłączony. Wykorzystam poznaną już funkcję Swift Loop. Dodajmy dodatkowy podział powyżej powierzchni kawy. Myszką wybierając pozycję, gdzie ma się pojawić i klikając lewym przyciskiem, gdy pozycja będzie nam odpowiadała. Włączam Show and Result, sprawdzam, jak teraz wygląda kubek. Jeszcze nie jest idealnie. Dodajmy jeszcze jeden podział, ale tym razem na powierzchni kawy. Ustawmy sobie wybór widoku z góry klawiszem T lub klikając napis Top na manipulatorze. Zaznaczam opcję Ignore Backfacing i przy pomocy klawisza Q, którym zmieniam sposób wybierania na okrąg, zaznaczam wszystkie wewnętrzne edge. Upewniam się, czy nie zaznaczyłem niczego poza tym, co chciałem zaznaczyć. Klikam na Connect i ustawiam ilość podziałów na 1. Dopasowuję odsunięcie dość blisko krawędzi. Sprawdzam, czy wszystko jest dobrze po włączeniu TurboSmooth. Wydaje mi się, że kąt jest zbyt ostry, a kawa w kubku zwykle tworzy menisk wklęskły dość widoczny. Wybieram dodany przeze mnie wcześniej podział, przechodzę w tryb poruszania klawiszem W, ustawiam sobie kubek ortograficznie na wprost F i przechodzę do widoku Wireframe klawiszem F3. Podnoszę wybraną krawędź i tak, teraz jest super. W podobny sposób dodam kilka support loopów na dolnej części kubka, aby kształt podstawy nie rozmył się za bardzo. Teraz, po wyłączeniu widoczności Edge przy pomocy klawisza F4, możesz zobaczyć, że model jest gładki i smukły i wygląda jak malowany. Na dziś to już wszystko. W kolejnym odcinku poznamy podstawowe materiały i spróbujemy wyrenderować nasz kubeczek. Przygotowałem w tym celu kilka tekstur. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zasubskrybuj mój kanał, by nie przeoczyć kolejnego. To był 3D Maniak. Do usłyszenia.